Cześć wszystkim, z tej strony Wiktor. Dziś mam dla Was naprawdę niepozorny czołg, ale taki, który był budulcem brytyjskich sił pancernych. Przed Wami Mark IV Churchill. Zapraszam do oglądania. Kogi, buduj historię klocek po klocku. Churchill to brytyjski czołg ciężkiej piechoty z okresu II wojny światowej. Stał się jednym z najbardziej rozpoznawalnych pojazdów aliantów w czasie II wojny światowej. Był wielokrotnie modyfikowany, a na jego bazie powstało wiele pojazdów specjalnych. Churchill okazał się udaną konstrukcją, cenioną za mocne opancerzenie, niską sylwetkę oraz mobilność w trudnym terenie. Recenzję modelu klasycznie rozpoczniemy od opisania pudełka. Na pudełku przedstawione są wszystkie najważniejsze informacje. Między innymi na froncie znajduje się nazwa modelu, ilość klocków, ilość figurek, a także kolekcja historyczna, do której ten pojazd należy, czyli do Historical Collection związanej z II wojną światową. Na odwrocie przedstawione są inne ważne informacje. Między innymi przedstawione są niektóre funkcjonalności tego modelu, przedstawione są szczegółowo figurki, jest również specjalna tabela techniczna, w której przedstawione są wszystkie dane dotyczące tego pojazdu oraz przybliżona jest jedna z broni, którą mamy dołączoną do tego zestawu, czyli pistolet maszynowy Sten. Oto brytyjski Mark IV Churchill w skali 1 do 35. Na wstępie zaznaczę jego wymiary. Model mierzy 21 cm długości, 10 cm szerokości oraz 11,5 cm wysokości. Tak więc jest to, powiedzmy sobie szczerze, całkiem kompaktowy model o kompaktowych wymiarach, ale przeciętnych. Większość modeli w skali 1 do 35 ma właśnie takie lub też zbliżone wymiary. Gąsienice klockowego Churchilla kręcą się bez mniejszego problemu. To dzięki dwóm zestawom kół zębatych, które znajdują się z przodu oraz z tyłu, a także dzięki całej masie małych kółeczek, które znajdują się właśnie tutaj pod kadłubem. Pamiętajmy, że był to całkiem ciężki czołg i jakoś tą masę należało rozłożyć. Nasz Churchill również jest ciekawie uzbrojony, bo ma brytyjską 6-funtową armatę, czyli to jest około 57 mm oraz dwa karabiny maszynowe Bren, jeden znajdujący się w wieży oraz jeden w kadłubie. Jak już jesteśmy przy samej wieży, to warto zaznaczyć, że z funkcjonalności model ma m.in. otwierany właz dowódcy, który znajduje się w wieży, ale również ma otwierane włazy tutaj w kadłubie, które przeznaczone są dla kierowcy oraz dla operatora karabinu maszynowego. Będąc przy samej wieży, należy oczywiście wspomnieć, że wieża obraca się bez problemu w zakresie 360 stopni, a jego armata też jest unoszona oraz opuszczana. Z innych ciekawostek to Churchill ma zdejmowaną pokrywę, pod którą znajduje się odwzorowany klockowy silnik. Mówiąc o przedziale silnikowym, należy też wspomnieć o takim specjalnym tutaj, gdzie znajdują się różne akcesoria. Jest m.in. worek z piaskiem, kanister oraz dwie skrzynki. Jest to ciekawy dodatek, dzięki któremu ten czołg to ma więcej po prostu smaku, bo nie tylko załogi brytyjskie na swoich czołgach przewoziły różne rzeczy, to była całkiem powszechna praktyka. Widać to również w czołgach rosyjskich, amerykańskich, ale również niemieckich. Tak więc jest to bardzo fajny szczegół, który dodaje temu modelowi zdecydowanie dużo smaku. Z pozostałych akcesoriów ten model ma dołączoną antenę do radiostacji. Jest również tutaj taki specjalny brązowy, zakładamy, że to był drewniany element, ale również na froncie przy stanowisku kierowcy oraz strzelca karabinu maszynowego odwzorowane są dwie lampy, które podczas mroku mogły bez problemu oświetlić nam drogę. Omawiany model ma również ciekawe nadruki. Między innymi za pomocą nadruków zostały odwzorowane insygnia, które najbardziej rzucają się w oczy, czyli charakterystyczne żółte kwadraty, ale również brytyjskie oznaczenia, czyli charakterystyczny biało-czerwono-białe pasy, które są ułożone poziomo. Za pomocą nadruków odwzorowane zostały m.in. specjalny właz dla ładowniczego, który znajduje się na wieży, ale również odwzorowane zostały pokrywy na zdejmowanej klapie od silnika. Do zestawu dołączone są również dwie figury. Jedną z nich jest figurka brytyjskiego czołgisty w charakterystycznym piaskowym kombinezonie, który posiada również charakterystyczny czarny brytyjski pancerniacki beret, na którym znajduje się odznaka, że jest to właśnie pancerniak. Nie mogło zabraknąć szumiostego brytyjskiego wąsa, ale również w dłoni znajduje się pistolet maszynowy Sten. Druga figurka jest zdecydowanie bardziej ciekawa, bo przedstawia brytyjskiego
marszałka polowego. No i bez problemu idzie się domyślić, że jest to Bernard Montgomery w swoim charakterystycznym białym swetrze. No między innymi można rozpoznać, że jest to Montgomery po jego charakterystycznym wyrazie twarzy, po jego odwzorowanej główce, ale również po berecie, który oprócz specjalnego emblematu czołgisty ma również dodatkową złotą odznakę. To już wszystko na dziś. Jeżeli ten materiał Wam się spodobał, zachęcam do polajkowania, skomentowania, a jeśli wciąż tego nie robicie, to również do zasubskrybowania kanału Kobi. Do zobaczenia w następnej recenzji i pamiętaj, buduj historię klocek po klocku.